Cześć, witajcie. Czasami wszystkiego, czego potrzebujesz, to szum wody i zapach cudownej natury. Jak się rozejrzysz wokół siebie, okazać się może, że w najbliższej okolicy są takie miejsca, w których znajdziesz prawdziwe ukojenie. Mam kilka takich miejsc w Sztokholmie, do których często wracam, by zapomnieć o codzienności. Świetnie, jeśli tych miejsc odkryje się więcej. Wtedy przy zmianach pór roku odkrywamy je na nowo. A jak już mówię o moim odkrywaniu Szwecji, to przyznam, że wciąż mam przy tym wiele frajdy oraz całkiem sporo historycznej wiedzy o tym pięknym kraju. Często zdarza się, że po dotarciu do celu wspomnianych śladów historycznych jest niewiele, jednak samo miejsce jest na tyle interesujące, że głupio by tak narzekać, że się tu znalazłem. Równie często okazuje się, że historia tego miejsca jest nie tylko ciekawa, ale i niesamowita. Dochodząc do sedna, powiem, że w tym przypadku zarówno miejsce, jak i to, co napisał czas, są przyczyną powstania tego wideo. No, ale dość już tego wstępu. Zacznijmy spacer. Niedaleko Sztokholmu znajduje się Tyresö. To obszar miejski w aglomeracji sztokholmskiej otoczony 2 rezerwatami przyrody, zamkiem, dziesiątkami kilometrów szlaków pieszych, kilku jezior, w granicach których znajduje się cudowne miejsce do odpoczynku. W sumie nie wiem, dlaczego dopiero teraz odkryłem to miejsce. Wydawało mi się, że przez 18 lat mojego mieszkania w Sztokholmie znam już wszystkie ciekawe oraz mniej lub bardziej urokliwe miejsca w jego pobliżu. A jednak okazało się, że do mojej listy mogę dopisać coś jeszcze. Co mnie urzekło w tym miejscu? Dowiecie się, oglądając to wideo. Znajdujemy się na terenie parku przyrody, w którym szlaki turystyczne dają nam możliwość podziwiania najpiękniejszych miejsc. Ale o tym za chwilę. Ciekawostką historyczną jest sposób wykorzystania wodospadu i bystrzy w tym rejonie. Przez 500 lat regulowano cieki wodne w Wettinge. To tak brzmi pierwotna nazwa miejscowości. Energia hydroelektryczna Bystrzy była wykorzystywana przez szereg zakładów przemysłowych od pierwszej połowy XVI wieku do początku lat 30. XX wieku. Kuźnie młotkowe, prochownie, tkalnie, walcownie i papiernie. Papiernia zbudowana w latach 50. XVIII wieku nosiła nazwę Nyfors, od której pochodzi również nazwa dzielnicy domów wakacyjnych. W 1935 roku wszelka działalność przemysłowa ustała, dlatego też wiele budynków zostało zburzonych. Choć nie ma po nich śladu, możemy sobie wyobrazić, jak ważna w tym miejscu była możliwość wykorzystania energii wodnej. Wróćmy do tego, co kreuje ten wspaniały klimat. Obszar, w którym się teraz znajdujemy, otoczony jest roślinnością liściastą i stromymi klifami. Z nich roztacza się wspaniały widok na jezioro Tyresöfloten. Przyrodnicza ciekawostka mówi, że Nyfors to znane w hrabstwie siedlisko rybitwy, która do lat 50. XX wieku gnieździła się tam. Dlaczego akurat tam? Ponieważ w Bystrzach żyją organizmy denne, takie jak larwy waszek dziennych i nocnych. Rybitwa, poszukująca larw, mogła zanurzyć się w wodzie zimą i w ten sposób znaleźć pożywny pokarm w chłodnej porze roku. Niestety, rybitwy tutaj nie zobaczycie, gdyż od lat 80. woda była zbyt bogata w składniki odżywcze, co spowodowało zmniejszenie liczebności larw waszek dennych,
co skutkowało migracją tych ptaków. Skądinąd chciałbym zobaczyć nurkującego ptaka w tych wodach w poszukiwaniu pożywienia. Jak już wspomniałem, są tu dwie wodne drogi, a co za tym idzie, małe tamy, przez które przepływa regulowana przez człowieka woda. Z tej strony powstają bystrze, a z tej bystrza zmienia się w kanał wodny prowadzący do jeziora poniżej. Mostki prowadzą albo na szlak turystyczny wokół jeziora, albo na klify, na które zaraz pójdziemy. Wchodzenie na nie nie jest zbyt wymagające, jednak należy uważać, by nie dojść do skraju urwiska, którego wysokość równa jest wierzchołkom poniższych drzew. Dobrze ponad 30 metrów. Spacerując pomiędzy skałami, widzimy mnóstwo krzaków leśnych jagód. Fakt ten może zaskoczyć lubiących owoce runa leśnego. Z pewnością wrócę tu w pełni sezonu na te owoce. Chyba nam się droga skończyła. Oj, stromo tutaj. Weszliśmy na jeden ze szlaków turystycznych. Przyroda wokół nas zachwyca nas swoją różnorodnością tak bardzo, że nawet nie jesteśmy pewni, czy nie zeszliśmy ze szlaku. Po chwili okazuje się, że nasze obawy są bezpodstawne. Szlak prowadzi nas do krętego drewnianego pomostu kładki, na końcu którego wchodzimy na tak zwany Złoty Most, choć przyznam, że przymiotnik rdzawy bardziej do niego pasuje. Zbudowano go, by uniknąć zniszczenia rezerwatów przyrody po jego obu stronach. Do budowy użyto barki, czyli budowano go z wody. Teraz most stanowi piękne wejście od Tyresty, czyli tego parku, z którego zaczęliśmy wędrówkę, do parku Olby i wzmacnia połączenia między tymi obszarami. Tak więc połączono dwa parki przyrody mostem zbudowanym w wariancie naprężonej wstęgi, co oznacza, że składa się z betonowych elementów przymocowanych do skały za pomocą kotew skalnych. Drewniane przęsła prowadzą do mostu po obu stronach, łącząc się z istniejącymi szlakami. Zarówno most, jak i kładki zostały oddane do użytku w czerwcu 2023 roku. To całkiem nowiutki. Będąc już po drugiej stronie, zeszliśmy omyłkowo ze szlaku i okazało się, że idziemy już innym, dłuższym szlakiem. Nie chcieliśmy już wracać do drogowskazu, więc postanowiliśmy iść na wyczucie i skrócić sobie drogę. Kierowaliśmy się do jeziora i wszystko szło dobrze, do momentu, gdy ścieżka zaprowadziła nas i owszem, blisko jeziora, ale klif uniemożliwił nam zejście. Cóż, nadrobiliśmy jedynie kilka kilometrów, ale nie ma czego żałować. W takich okolicznościach przyrody odpoczywamy, nie myśląc o problemach dnia codziennego. Czy wy też lubicie takie klimaty? Dajcie znać w komentarzu, jaki rodzaj relaksu preferujecie. Ale, to jeszcze nie koniec. Zanim zakończymy naszą wycieczkę, przeniesiemy się kilka kilometrów dalej, choć wciąż w granicach Tyresy. Pokażę wam zamek, park, w którym się znajduje, wyspę, z której widok przypomina mi ten z filmów o Alasce w porze letniej. To miejsce jest doskonałym uzupełnieniem dziennej wyprawy bez względu na to, czy chcesz, czy też nie chcesz wchodzić do muzeum. Dojeżdżając do zamku masz dwie opcje. Zaparkować za darmo na pierwszym parkingu blisko kościoła, czy pojechać bliżej zamku i ponieść opłatę parkingową. Tym razem okazało się, że nie ma ani informacji o strefie parkowania, aplikacja parkingowa nie rozpoznała taryfikacji, nie ma też parkometru, który jeszcze do niedawna tam stał, więc wybór był oczywisty. Idąc z parkingu warto odwiedzić stary cmentarz przy kościele, bo sama świątynia jest otwierana jedynie podczas mszy
i można pocałować klamkę. Później nieco pod górkę szutrową drogą i po jakichś 200 metrach widzimy zamek. Ogólnie mówiąc, zamek Tyrese to nie tylko sam budynek, to malowniczy zakątek położony w najgłębszej części zatoki Kalfjorden. O, tej zatoki. Od czasu budowy posiadłości w średniowieczu aż do początku XX wieku zamek przeszedł szereg zmian. Pewien markiz, którego nazwiska pewnie nie zapamiętacie, no ale dla porządku powiem, Claes Lagengren wywarł ogromny wpływ na to, jak wygląda pobliska okolica i oczywiście zamek. Przekształcał go w latach 1892-1930 przy udziale architekta Carlsona. Obaj stworzyli obecny zamek w romantycznym stylu narodowym. Dziś zamek Tyrese jest dobrym przykładem tego, jak moda i wymagania dotyczące zakwaterowania dla klasy wyższej zmieniały się na przestrzeni wieków. Od lat 30. XX wieku zamek jest własnością Muzeum Nordyckiego, które oczywiście nim zarządza. W 1991 roku zamek wraz z otaczającymi go budynkami i terenem został uznany za zabytek państwowy. W latach 1993-97 wspomniane już muzeum przeprowadziło gruntowną renowację wnętrza i elewacji budynku. Zamek okala Park Angielski. Mała klimatyczna architektura i stare, wielgachne drzewa. W skrzydłach zamku znajdują się kawiarnia i spa, a także tawerna. Ale do środka nie będę was zapraszał, bo to miał być spacer, więc jak spacer, to pokażę wam pewną wyspę. Tu, na małej wyspie Notholmen, na którą można dostać się mostem z parku zamkowego, to od strony południowej, to znaczy za zamkiem, znajduje się kawiarnia i port gościnny. Rzućmy ptasim okiem na okolicę. Szwedzka Alaska. Tak sobie wymyśliłem. Podobna czy nie? Przyznacie, że z tej perspektywy wygląda to nieźle. Czas naszego wspólnego spaceru dobiega końca. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was tym wideo. Jeśli lubicie takie podróżnicze klimaty, wałęsanie się po okolicy, by odkrywać nowe miejsca, a interesuje was Szwecja, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Znajdziecie tam nie tylko wspaniałe miasta, malownicze miejsca, ale i reportaże dotyczące różnych aspektów związanych z tym ciekawym i pięknym krajem. Wszystkim, którzy dotrwali do końca, dziękuję za obejrzenie tego wideo. Będę wdzięczny, jeśli dołączycie do skromnego, acz ważnego dla mnie grona subskrybentów. Jeśli podobał się film, dajcie temu wyraz łapką w górę. Na koniec apel o kliknięciu w dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych moich szwedzkich wynurzeń. Dostałem informacje od moich widzów, że nie dostają powiadomień o nowych filmach. Tak więc pamiętajcie o tym. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie komentarze i lajki. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.